Przemku, przechodzimy do kolejnego ciągnika, który mamy. Troszeczkę można powiedzieć bliższy naszemu sercu, Znajomy. Znajoma sylwetka, Dokładnie. znajomy silnik, znajoma budowa. 7240 Taki fajny. CVT. Tak, 7240 koni, tak powiedziałeś, skrzynia CVT, czyli przy tej mocy już bardzo pożądana na rynku europejskim, no, przynajmniej na pewno na rynku polskim. I co, niestety, jeszcze tutaj silnik, niestety nie Stage 5. Nie. Niestety nie, bo tutaj mogliśmy Już sobie... jest homologowany tak. silnik, natomiast tutaj, tak jak mówiliśmy na tych filmach, bardzo dużo jest osób z krajów, powiedzmy, które jeszcze nie mają tak wyśrubowanej normy emisji spalin. Tak. Więc oni włożyli po prostu silnik do ciągników dla tych prawdopodobnie krajów. Tak. No bo Europa pod względem norm emisji spalin ma najwyższą półkę. Czy to dobrze, czy nie, tego nie będziemy komentować, bo tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu, zarówno jakbyśmy byli producentami, czy nawet importerami, czy nawet użytkownikami, nie mamy na to żadnego wpływu. Silnik tutaj w tym ciągniku, tak jak możemy tutaj na specyfikacji sobie odczytać, to około 7,5 litra, 6-cylindrowy, oczywiście Weichai. Tak jak widzimy, ciągnik na sztywnej osi, na razie, nie mówimy jeszcze, że nie. Co jeszcze możemy zauważyć? No ciągnik już fajny, gabarytowo, 240 koni, seria 7000. On waży gdzieś koło 8 ton. Tak, 8 ton. To jest ta masa 8 ton, No, to już jest bardzo stabilny ciągnik. Tu też standardowo, tak jak pozostałe nasze ciągniki, bogate obciążenie przedniej osi, jak i tylnej osi, bo w kołach również mamy obciążniki i dodatkowo tutaj widzimy, że te, Rozsuwana jest, tak, na piaście możemy sobie ten ciągnik poszerzyć. No tutaj obciążniki też pokaźne, bo dwie płyty widzę po 120 kg, więc... Myślę, że na upartego można by było coś z tym zrobić, ale to jeszcze trzeba zobaczyć, jak jest w homologacji. No niestety, ale homologacja nas też ogranicza, podobnie jak normy emisji spalin. Musimy je spełniać, no bo po to są te dokumenty robione. Tak, co do ogumienia, myślę, że tutaj już bym zastrzeżeń chyba nie miał, bo 650 z tyłu, R42. No i Trelleborgi, co powiedzmy sobie jest bardzo dobrą jakością gumy, więc Trelleborg jest wyznacznikiem jakości, jeśli chodzi o ogumienie w rolnictwie. Tak, przód tutaj mamy 540 R30, również Trelleborga, także naprawdę co do ogumienia, naprawdę moim zdaniem, jeżeli producent by zaoferował z takim ogumieniem ciągnik, myślę, że jest do przyjęcia. Jedyne co, to pewnie gdzieś tutaj klienci może jeszcze tą 600 z przodu, ewentualnie 710 z tyłu, może by chcieli. Ale to będzie właśnie ten przedział między właśnie tą 8000 serią a 7000. Tak. Na pewno znajdzie się klient, który będzie chciał w serii 7000 takie ogumienie, o którym powiedział Przemek. Natomiast wydaje mi się, że jednak większość klientów wybierze taki bez dopłaty w standardzie. Oczywiście nie? zobaczymy, co będziemy Czas mieli pokaże, w to rynek decyduje, a my się do niego dostosowujemy. Taka jest nasza rola. No i wyłapywać uwagi. No i homologacja to jest druga sprawa. Tak jak tutaj możemy jeszcze zauważyć, ciągnik, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, bez Nord Stage 5, nie widzimy nigdzie tutaj zbiornika NADBLUE, nie widzimy również żadnego filtra cząstek stałych, więc ta czysta moc silnika tutaj bez żadnych dodatków. Ciągnik generuje, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, 240 koni. Bo to jest właśnie chyba taki ciągnik, który byłby najlepszy dla naszego polskiego rolnika. W sensie, to znaczy klienci oczekują. To jest takie marzenie. Tak. Klienci oczekują tego, że chcieliby bez tych wszystkich dodatków. Ja potrafię to zrozumieć, bez DPF-u, bez AdBlue, ale to dalej wracamy do tego ekoładu, do przepisów Unii Europejskiej i z tym nic nie zrobimy. No nie mamy na to w żaden sposób wpływu, tak? Nie mamy wpływu na to, więc czekamy na homologację, która będzie uwzględniała silnik Stage 5. Niestety, ale musimy założyć, że będą to ciągniki z AdBlue i z DPF-em, bo inaczej nie jesteśmy w stanie ograniczyć tej emisji Nawet na pewno. Wrócimy jednak do tego tematu, który był w ciągniku 8000, mianowicie Lovol Aupax. Lovol Aupax. Pokazujemy Lovola, handlujemy Aupaxem i Arbosem. O co tutaj chodzi? Powtórzę to, bo to już na poprzednim filmie było, ale nie każdy pewnie widział. Chodzi o to, że
Lowol jest generalnie globalnie w większej ilości krajów. Tak. I on jest taką marką reprezentatywną. Natomiast w Polsce strategia jest tak przyjęta, że Aupax ma być No, sprzedawany nie tylko w Polsce, nie tylko w Polsce, ale ja mówię o naszym globalnym, naszym tutaj Rynku. rodzimym rynku. Aupax ma być sprzedawany w każdej mocy powyżej 140 koni. Dobra, skrzynia w tym ciągniku, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to jest tutaj bezstopniówka CVT, czyli nie to co Vario, bo nie można tego w żaden Nie, sposób... nie porównujmy tego. To jest inny typ skrzyni, Tak. oczywiście też bezstopniowy, tylko inna zasada działania. Kabina podobna. No po prostu można To jest ta powiedzieć, że sama, ta niewiele sama, się zmieniło od tego, które testowaliśmy, my to przetestowaliśmy, to się sprawdziło, Pewnie nie było zarzutów. drobne niuanse, które my sami jakby też tutaj w Ale firmie... wizualne zmiany akurat wchodzą na plus. My Tak. mówimy o poważnych zmianach, ale jest jedna rzecz, którą warto tutaj dodać i była to widoczna w serii 8000. Przejdziemy, poproszę operatora, żeby przyszedł razem z nami tutaj. Mowa nie tylko o siłowniku hydraulicznym, który od razu rzuca się w oczy, natomiast mowa o Amortyzacji kabiny. amortyzacji kabiny. Także to, Tego nie było w modelu, który mieliśmy w Tarnowie tak, to Podgórnym. jest Tutaj bardzo już duży plus. producent wyciągnął wnioski i wprowadził No my z tej tą zmiany amortyzację. jesteśmy zadowoleni. Oby tylko... Tak jak mówię, nasze rozmowy z producentem mają jakieś przełożenie na wyniki. No, Natomiast co możemy tutaj Natomiast właśnie to, zobaczyć, nie? to są cały czas rozmowy. To nie jest tak, że idzie przeprojektować ciągnik Nie, to też w 15 dni, w miesiąc, 2 miesiące. potrzeba do tego- czasu, potrzeba też dokumentacji, potem zatwierdzenia tej dokumentacji, no i oczywiście odbioru rynku przede wszystkim. Zapewne zastanowicie się w ogóle, po co mówimy o tych 7000, 8000 i co my tu robimy w tym Weifang, bo jeśli oglądaliście nas na żywo czy w poprzednich filmikach, to pewnie wiecie, ale ci, co nie wiedzą, to tutaj będzie odpowiedź. Mówimy o 7000 i 8000 dlatego, bo przyjechaliśmy na otwarcie i zobaczenie nowej fabryki, która ma właśnie produkować ciągniki o wysokich mocach. I to mają być ogromne ilości ciągników. Dziękuję Wam bardzo. Na pewno spotkamy się na kolejnym filmie, bo tutaj w ciągu tych kilku dni, właściwie 3, które spędzimy Mamy w Chinach, napięty grafik. mamy bardzo napięty grafik, a jeszcze będą jakieś filmy robione. Uwierzcie mi, będzie intensywnie, zostańcie z nami i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.